Madera to magiczna wyspa otoczona Oceanem Atlantyckim, która kusi swą niezwykłą urodą i bogactwem przyrody. Położona z dala od kontynentu, ta perła w archipelagu słynie nie tylko z bujnych zielonych lasów, ale także z unikalnego połączenia majestatycznych gór i malowniczych plaż. To raj podróżniczy dla każdego, gdzie można zarówno odkrywać tajemnice górskich szlaków, jak i lenić się na złocistym piasku. Dla mnie to miejsce było od zawsze wymarzoną destynacją, do której wiedziałem, że wcześniej czy później w końcu trafię. W tym odcinku zabiorę Was na północno-wschodnią część Madery. Tam odwiedzimy Półwysep Świętego Wawrzyńca, gdzie przemierzymy malowniczy szlak górski. Następnie zanurzymy się w atmosferę nadmorskiej miejscowości Porto da Cruz, słynącej z doskonałego wina oraz skarbu piratów, czyli rumu. Na koniec dnia przejdziemy Levade do Balcoes. Zapraszam Was serdecznie na film. Bom dia Madeira, dzień dobry Madero, dzień dobry Portugalio. Wreszcie dotarłem na tą niesamowitą niebiańską wyspę, która wielokrotnie wygrywała już nagrody na najlepsze na świecie miejsce do odwiedzenia przez turystów. Strasznie się cieszę, że tutaj już jestem, ponieważ przez wiele lat planowałem warianty tras, również sprawdzałem miejsca i zaznaczałem sobie w aplikacji, które chciałbym zobaczyć właśnie na Maderze. No ale potem to wszystko się jakoś rozpływało i nie było okazji, aby się finalnie tutaj wybrać. Na Maderę dotarłem samolotem z Warszawy, z Okęcia. Lot trwał około 6 godzin. W ogóle przebiegł bezproblemowo, wszystko było super, bez żadnych opóźnień. Lądowanie bardzo fajne, bardzo łagodne. Piloci naprawdę dali radę. Chociaż słyszałem wiele różnych historii o tym lotnisku na Maderze, to było ekstra bezwiecznie, więc bezpiecznie wylądowaliśmy. Dzisiaj z rana wstałem około godziny 6, potem na godzinę 8 byłem umówiony w wypożyczalni aut, gdzie musiałem odebrać auto. Koszt takiego auta na 5 dni to 1600 zł, a więc nie jest tanio, ani nie jest drogo. Jak na warunki polskie to raczej drogo, ale jak na przykład porównując do Włoch, no to tanio. Łącznie mam być na Maderze prawie 7 dni i cały czas ma być tutaj przepięknie, ma być bezchmurnie, ma być bez deszczu, więc no pogoda dosyć taka nietypowa jak na Maderę, jak na tę wyspę. W tym momencie znajduję się tuż nieopodal parkingu, z którego rozpoczyna się przepiękny szlak widokowy przez Półwysep Świętego Wawrzyńca. Ma on mniej więcej długość bodajże 6-7 km, w zależności od wariantu, który chcemy pokonać. W ogóle też mieliśmy fart na tym parkingu, ponieważ akurat jak jechałem wzdłuż tej ulicy tutaj, którą tam widać za mną, no to samochody praktycznie parkowały od samego rondu takiego zjazdowego na sam Półwysep Świętego Wawrzyńca. No i były tak ustawione gęsto, że mówię, no nie, trzeba będzie się wracać tym samochodem około 2, może 2,5 km i potem wszystko to nadrobić na piechotę. No ale finalnie okazało się, że już przy tych samych autobusach akurat ktoś wyjeżdżał i udało mi się wjechać na jego miejsce, więc cudownie. Okazuje się, że trzeba zapłacić przed wejściem. Skanujemy tutaj kod kreskowy i w aplikacji płacimy. Cała akcja z tymi biletami to jakaś dziwna, ponieważ przy wejściu na szlak stał pan strażnik, który nakazywał, abyśmy podeszli do tablicy informacyjnej, zeskanowali kod kreskowy, który potem w aplikacji przeniósł nas do strony internetowej tego całego miejsca i tam trzeba było online zakupić bilet, który kosztował 1 euro. Ogólnie wszystko spoko, tylko że tutaj nie ma internetu, więc w sumie jak się zapytałem, że nie łączy mi się sieć, no to pan powiedział, żebym poszedł tutaj na górę, już pokazuję gdzie, tam i czy tam złapie. No i faktycznie złapało. Zapłaciłem 1 euro kartą kredytową, co ważne, może i debetową również by to przeszło. No i jak pokazałem mu ten bilet, to dopiero mnie wpuścił na szlak. No to ciekawe, że czyli po prostu jak chcemy odwiedzić to miejsce, no to musimy mieć na telefonie internet lub jakimś innym urządzeniu typu tablet, no i oczywiście jak euro na koncie, no chyba że nasz bank pozwala na przewalutowanie transakcji. Miejsce, w którym się znajduję, to początek szlaku.
przez Półwysep Świętego Wawrzyńca, znajdującego się na wschodnim wybrzeżu Madeiry. Co do samej wyspy, to jest ona położona na Oceanie Atlantyckim, mniej więcej w równej odległości od Portugalii i od Afryki. Panuje tutaj klimat tak zwanej wiecznej wiosny i tak potocznie zresztą mówi się o Madeirze. Zatem dnie są tutaj zazwyczaj bardzo ciepłe, noce całkiem chłodne, lecz temperatura jest w miarę równa, czyli nie ma jakichś większych amplitud. Lot na Madeirę możemy zrealizować obecnie bezpośrednio z 2 polskich miast, z Katowic i z Warszawy. Ja leciałem z tego drugiego, a więc z lotniska Fryderyka Chopina w Warszawie. Przez chwilę udało mi się zaznać trochę więcej spokoju na tym szlaku, ponieważ przeczekałem, aż spora liczba turystów mnie minęła. Teraz obecnie zaczynam ich doganiać, a z tyłu również inni depczą mi po piętach. Pewnie warto byłoby tutaj przyjść na wschód słońca, może wtedy byłoby mi trochę mniej osób. W wielu przewodnikach jest powielana taka informacja, że Półwysep Świętego Wawrzyńca charakteryzuje zdecydowanie odmienny na tle całej wyspy krajobraz. Faktycznie roślinność tutaj jest uboga. W większości ma kolor taki spalony, rdzawy, brązowy. Kojarzy mi się to właśnie z Andaluzją, gdzie wszystkie trawy, wszystkie pola, które mogłem podziwiać z drogi, były właśnie jakby takie wypalone. Jesteśmy już nieco wyżej i naszym oczom ukazały się 3 ciekawe punkty. Pierwszy jest tutaj, to jest ten parking, gdzie musiałem kupić bilet poprzez skanowanie kodu QR na tablicy informacyjnej. Następnie z tyłu widać pas startowy lotniska. I ten ostatni, 3. punkt znajduje się tam. Są to wyłaniające się z nad bujnego zielonego lasu szczyty, wierzchołki górskie, najwyższe na Madeirze i zapewne któryś z nich to Pico Arreiro, Pico Ruvio. To są nasze kolejne cele na następne dni. Dzisiaj mamy tak wspaniałą pogodę, że widać kolejną wyspę w tym archipelagu. Nazywa się Porto Santo. A z kolei jak spojrzymy na dalszy bieg szlaku, który tutaj idzie, po Półwyspie Świętego Wawrzyńca, tu dostrzeżamy niezamieszkałe wyspy, które znajdują się o tam za nim. Jakieś 10 minut temu minąłem miejsce, gdzie nasz szlak skręcał w dół do takiego małego portu. Z kolei druga trasa prowadzi turystę właśnie grzbietem tamtej części półwyspu. Ja wolałem zejść do portu, ponieważ chciałem z bliska posłuchać, jak te wielkie fale uderzają o klify. Z kolei jak ktoś chce jeszcze popatrzeć na zatoczki z nieco wyższego punktu, no to raczej zachęcam do wyboru tamtej drugiej wersji. No i tam w dole znajduje się przystań. Tutaj można wypożyczyć kajaki, także niektórzy ludzie się kąpią, więc mega fajnie. Zostawiam za sobą przystań. No i wcześniej powiedziałem, że faktycznie krajobraz tej wyspy jest ubogi, no ale nie dla każdego. Żyje tutaj mnóstwo jaszczurek. Jak przechodzę po tym szlaku, to non stop coś czuję, że ucieka mi spod nóg. Więc niektórzy sobie świetnie radzą w takich warunkach. Jestem już prawie w Casa Sardinia, w miejscu, gdzie można odpocząć podczas zwiedzania Półwyspu Świętego Wawrzyńca. Przed chwilą minąłem ten minibar, bufet, albo taką restaurację, która znajduje się w kapitalnym miejscu, tuż przed ostatnim i takim najostrzejszym podejściem na całym szlaku. Podejście to prowadzi na punkt widokowy,
z którego już nie możemy kontynuować naszej wycieczki gdzieś dalej, ponieważ trasa jest już zamknięta, kończy się na takim ostrym klifie, no i stamtąd musimy wracać z powrotem. Zatem myślę, że w drodze powrotnej skorzystam z tego bufetu i zakupię sobie może jakieś zimne piwo albo kawę. No jeszcze się na tym zastanowię. Ścieżka tutaj, taki sypki piasek. Trochę ciężko się po nim idzie. Noga się trochę tak podkopuje, no ale też nie jest to jakieś uciążliwe. Mamy po drodze fajne okno na zatoczkę. No ale nie zbliżam się, bo to zbocze jest takie sypkie, więc łapię je na pełnym zasięgu kamery. No i udało się pokonać cały szlak przez Półwysep Świętego Wawrzyńca. Znajduję się obecnie w tym końcowym, ostatnim punkcie, który jest najwyżej położony na całej trasie. No widoki fajne, szczególnie widać końcowy fragment tego półwyspu, który jest oddzielony takim małym klifem, taką małą zatoczką. Pewnie szlak byłby niemożliwy, aby go poprowadzić dalej na tamtą część tego półwyspu. Schodzi się dużo gorzej niż się podchodziło, jednak ten sypki piasek, z którego zbudowane jest to zbocze, sprawia, że nogi co chwilę się w nim lekko zapadają, a potem oczywiście się zsuwają wraz z tym zapadniętym piaskiem w dół. No można się łatwo wywrócić, chociaż widziałem mnóstwo turystów, którzy się ślizgali i już tak prawie, że upadali, no ale jednak gdzieś łapali tą równowagę. Wyglądało to prawie jak na lodowisku. A do bufetu został mi jeszcze kawałek. Tadan, może z 5 minut drogi. Po chwili zastanowienia jednak zdecydowałem, że minę ten bufet bokiem, chociaż coraz bardziej mi się podoba, ponieważ ma taką imitację a la jakiejś oazy na pustyni. Palemki, woda, zimne napoje. Ola! Hejo, ola! Brzmi bardzo kusząco, no jak cały czas coś nagrywam, to każdy się wita. Więc mega fajny klimat. A wracając do tematu, no to właśnie wybiorę tą trasę, którą właśnie wcześniej odpuściłem, ponieważ wybrałem ten wariant drogi dolny przez ten port. No a teraz chcę się przejść tym drugim wariantem. Zresztą wydaje mi się, że jest bardziej płaski i nawet przechodząc nim pokonam mniej przewyższenia. A za mną ta oaza. Zszedłem na chwilę na taki cypelek, taki punkcik widokowy, z którego można było podziwiać te imponujące klify opadające z górnej części Półwyspu Świętego Wawrzyńca. Teraz wracam z powrotem na ścieżkę, tą taką wytyczoną, i kieruję się na parking, do którego zostało mi mniej więcej 5, może 10 minut, ale to bardzo wolnym tempem. Dotarłem już do parkingu, czyli do miejsca, skąd rozpoczyna się szlak przez ten przepiękny półwysep. No i można powiedzieć, że już pierwsza atrakcja znajdująca się na Maderze została przeze mnie odwiedzona. Co ważne, zaznaczyłem ją w takich top 5, które po prostu muszę zobaczyć na tym wyjeździe, więc tym bardziej fajnie, że było mega super, pogoda dopisała, wcale nie było wietrznie, nie potrzebowałem żadnych softshelli, żadnych kurtek, no ale wiadomo, po prostu pewnie miałem farta. A mi się to rzadko zdarza, serio. Teraz czas na kolejne miejsca. Nie ma odpoczynku, nie ma. Odpoczywamy w domu, a nie na wakacjach. Opuszczamy Półwysep Świętego Wawrzyńca i jedziemy do pobliskiej miejscowości o nazwie Porto da Cruz. Po minięciu kilku tuneli naszym oczom ukazuje się dosłownie inny świat, pełen zieleni, bogaty w różnorodne krajobrazy. Jadąc wzdłuż doliny rzeki Ribeira do Fayel, dostrzegamy, jak jej brzegi są zarośnięte przez trzcinę cukrową. Nic dziwnego, że ten region Madery słynie z produkcji rumu oraz wina. Właśnie dotarliśmy do kolejnego punktu zaznaczonego na naszej mapie podróży po Maderze. Jest to miejscowość Porto da Cruz, położona już na północnej części wyspy. Bardzo szybko przyjechaliśmy do tej niewielkiej miejscowości z parkingu nieopodal Półwyspu Świętego Wawrzyńca. Było to zaledwie około 20 km drogi i tak mniej więcej 25 minut jazdy. No, praktycznie przez wszystkie wzniesienia prowadziły nas tunele, które mega usprawniały przejazd. Miejscowość Porto da Cruz leży już nad samym morzem.
Są tutaj plaże, ale niestety tylko kamieniste, więc miłośnicy piachu będą delikatnie zszokowani. Za mną z tyłu być może są jeszcze widoczne lasy wawrzynolistne, a więc jeden z symboli Madery. Mega zielone, klimatyczne lasy, na pewno każdy kojarzy je z wielu fotografii, z wielu filmów. Co ważne, niegdyś to miejsce słynęło z produkcji rolniczej. Tu także w tym celu osiedlali się pierwsi osadnicy na Maderze, właśnie w tym rejonie, a następnie stało się całkowitą ikoną wina pochodzącego z Madery. Też właśnie czytałem w jednym przewodniku, że to właśnie tutaj odbywa się we wrześniu festiwal wina. Zatem jak ktoś lubi takie eventy, no to po prostu musi tutaj przyjechać i zobaczyć na własne oczy to wydarzenie i poczuć na pewno jego atmosferę. Wspomnę jeszcze o jednej ciekawostce, która mnie bardzo zaskoczyła, a mianowicie to, że przy największych atrakcjach, które są usytuowane, zlokalizowane na Maderze, to zazwyczaj nieopodal nich są parkingi i są darmowe, co jest pewnego rodzaju korzyścią dla turystów, którzy powiedzmy wynajmują auta, że już koszt wynajmu załatwia nam sporą część wydatków, potem wiadomo paliwo, ale przynajmniej za te parkingi nie trzeba płacić. Zmierzamy teraz do takiej centralnej części tego miasteczka. No i już przede mną wyłania się pewnego rodzaju wytwórnia, fabryka, można tak to nazwać, w której produkuje się rum. I podobno jest ona bardzo często otwarta dla turystów, więc mam nadzieję, że i mi się uda dotrzeć do niej, zanim ją zamkną, ponieważ godziny otwarcia są chyba gdzieś do godzin popołudniowych, więc mam nadzieję, że się wyrobię. No i zobaczę, jak w tej fabryce jest wyrabiany, czy jest tworzony rum. Oczywiście z trzciny cukrowej, podobno mega atrakcja, bardzo fajna, a obok niego też jest sklep, który posiada bardzo fajne alkohole, właśnie produkowane w tym miejscu, między innymi rum, wino Madera, poncza. Zatem to jest świetne miejsce, aby zrobić sobie pamiątkowe zakupy. No i chyba to zrobię, bo wolę jednak tu kupić, niż potem na jakimś targu czy na bazarku i też nie wiemy do końca, skąd pochodzą te rzeczy, a tutaj mamy pewność, że wytwarzane są właśnie w tej miejscowości lub w okolicy tej miejscowości. To jest pewnego rodzaju zabezpieczenie, że będziemy wiedzieli, że w danym miejscu, gdzie to jest wytwarzane, to z tego miejsca to kupimy. I tak jak zapewne słyszycie, zbliżamy się do wytwórni rumu. Za mną widać ten sklep z pamiątkami, można tam kupić rum, poncze i inne alkohole, a już po mojej prawej, czyli po waszej lewej, jest już ta wytwórnia, zakład produkcyjny. Jeżeli chodzi o samą produkcję rumu, to w przypadku tego miejsca rozpoczyna się ona od pozyskania bazy, jaką jest sok z trzciny cukrowej. Następnie do wspomnianego składnika dodaje się tak zwane dodatki, czyli m.in. drożdże i wodę. Potem w specjalnych kolumnach rektyfikacyjnych, tak to te wielkie srebrne beczki, odbywa się sam proces destylacji, a więc rozdzielenia cieczy na frakcje poprzez jej odparowywanie i późniejsze skraplanie. Ostatnim etapem jest dojrzewanie. Według moich obserwacji to w tym zakładzie wykorzystuje się do tego drewniane beczki. Warto tutaj wspomnieć, że finalna barwa rumu zależy właśnie od tego, w czym dojrzewał. Przechadzam się po promenadzie nad Oceanem Atlantyckim w Porto da Cruz. Jest tu naprawdę spokojnie. Czuję, że wypoczywam. Jakoś na tym półwyspie Świętego Wawrzyńca czuć było obecność tych tłumów, ale też i widoki są tutaj przepiękne. Wszędzie opadające klify, a nad nimi bujne lasy wawrzynolistne. Też bardzo często w przewodnikach lasy makaronezyjskie wawrzynolistne są opisywane jako lasy laurowe, lecz jakoś mi ta nazwa kojarzy się bardziej z liściem laurowym, które na przykład dodaje się do zup w polskiej kuchni, no ale jednak to jest co innego i na przykład w tych lasach akurat tego drzewa, tej rośliny nie spotkamy. Za to oczywiście wiele innych, nie przypomnę sobie nazw, ale jest ich naprawdę mnóstwo, jak to w lasach, czyli w mieszance równych roślin, rosnących na bardzo małej powierzchni, gęsto, blisko siebie. A teraz wkraczamy do części gastronomicznej w Porto da Cruz i jest tutaj naprawdę sporo fajnych restauracji, knajpek.
Opuszczam teraz bardziej zurbanizowaną część Porta da Cruz i przeszedłem w taką drogę szutrową, piaszczystą, która wiedzie wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Jest tutaj naprawdę spokojnie. Wiem, że to już powtarzam po raz drugi, ale czuję, że wypoczywam. Przede wszystkim głowa robi się już mniej pełna tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam towarzyszą na co dzień i gdzieś tam siedzą jednak nawet na urlopie, a tak dokonuję lepszego resetu i cieszę się z tego. A tak w ogóle szukam tych słynnych strelicji, które rosną dziko, no i jakoś jeszcze ich nie znalazłem. Może do końca wyjazdu mi się uda wyłapać jakąś jedną, która rośnie sobie dziko, a nie w ogródkach, bo w ogródkach czy w parkach już widziałem. Wracam z powrotem już do Porta da Cruz i tutaj za mną może jeszcze widać, spotkałem taką fajną parę z Szwajcarii. Przyjechali na Maderę, wynajęli busa i śpią sobie właśnie na takich bocznych drogach. No i co ciekawe, no to powiedzieli, że nie byli jeszcze w żadnym kraju ani w żadnym miejscu, żeby było tak jak na Maderze, że można sobie bez problemu postawić gdziekolwiek tego busa, przespać się, czy zrobić sobie ala piknik, wychillować. Nie trzeba szukać kempingów, czy konkretnie wytyczonych miejsc, tylko właśnie na spontanie chcemy tu się zatrzymać, chcemy tu spędzić noc, no to się zatrzymujemy. No i to też jest ciekawe, bo ja na przykład nigdy nie podróżowałem busem, ale zawsze słyszałem, że jest to dosyć ciężkie, że trzeba jechać na kemping, który jest położony poza miastem. Oczywiście daleko jest do centrum, więc jak potem chcemy coś zobaczyć, no to musimy od razu szukać jakiejś komunikacji miejskiej albo brać taksówkę. Tak też zapytałem się ich, czy to w ogóle jest bezpieczne. No bo jakoś tak mi się wydaje, że różni ludzie mogą się kręcić po nocy wokół takich busów. No i okazało się, że oczywiście, że tak jak mówili, że nie mieli nigdy żadnej przygody, a już objechali tak sporo krajów. No i zazwyczaj w Europie i mówili, że zawsze było bezpiecznie. Wracając do ulicy Gastro, tak ją nazwałem, ponieważ tylko w jednym miejscu jest mnóstwo restauracji, mnóstwo knajp, barów, gdzie można sobie coś fajnego zjeść w tym mieście. No to widzimy doskonale to wzgórze, które jest połączone z lądem, gdzieś za tymi restauracjami właśnie. I na samej górze znajduje się, albo w sumie znajdował się niegdyś fort, teraz to już są to ruiny. I może tam pójść również ścieżką, jest to krótka wycieczka, wejście trwa około 10 minut. Lecz ja nie idę, ponieważ wydaje mi się, że lepsze widoki były z góry, jak jechaliśmy autem, niż z tego fortu. Ale jakby ktoś chciał, miałby więcej czasu, no to może śmiało pójść sobie i zobaczyć, jak wyglądają plaże z tego fortu. No i jeszcze informacja dla tych, co nie chcą wynajmować auta. No to na Maderze istnieje oczywiście coś takiego jak komunikacja miejska czy wyspowa. Zresztą sami wiecie, o co chodzi. No i moim zdaniem jest skomunikowana całkiem nieźle. Spotkałem sporo Polaków, którzy korzystają właśnie z komunikacji i mówili, że jest ok. Wiadomo, że ograniczeniami jest to, że na przykład trzeba się wyrobić na konkretną godzinę z rana czy wieczorem na ostatniego busa, żeby potem nie wzywać taksówki za jakieś horrendalne kwoty, ale nawet podczas jazdy samochodem widziałem sporo strasznie busów, autobusów, więc myślę, że nie ma z tym większego problemu. No i dochodzimy do centralnej części w zasadzie tej miejscowości i portu, gdzie wypoczywa mnóstwo turystów. Mamy tutaj szereg knajp, barów, restauracji, więc każdy znajdzie coś dla siebie. No i jestem ciekawy, jak wygląda właśnie ta plaża w Porto da Cruz, ponieważ niby jest kamienista, a jednak sporo osób teraz widziałem, że pisze w opiniach tej plaży, że jest też trochę piaszczysta, więc chcę to sam po prostu zweryfikować. No i pokażę tak, jak jest. Nie wiem, czy to słyszycie, ale właśnie w tej knajpie, takiej chyba największej przy samej plaży, leci zespół Enei. Też tutaj wszędzie, we wszystkich barach karty są po polsku, więc nie znasz języka, przyjedź do Porto da Cruz. Na pewno przynajmniej bez problemu sobie zjesz.
No dobra, więc tak, po wizycie na plaży stwierdzam, że chyba ma jednak więcej piasku niż kamieni. Kamieni też jest sporo, ale wydaje mi się, że one są nawiezione sztucznie, ponieważ były tak za dobrze dobrane wielkościowo. No i pewnie mają one spowodować to, aby woda nie pobierała aż tyle tego piachu, ile by mogła. Na pewno mogę stwierdzić, że jest to taka plaża czarna. Kolor, szczególnie jak woda, fala przejdzie po piachu i gdy się cofnie, no to ten piach nabiera naprawdę takiej ciemnej, takiej czarnej, ciemnej barwy. Z kolei jeżeli ten piach jest suchy, no tak jest bardziej grafitowy. Co nie zmienia faktu, że jeszcze nigdy nie byłem chyba na czarnej plaży. No i podobało mi się całkiem. I dotarłem z powrotem do parkingu publicznego w tejże miejscowości. Przydała się ta 4-godzinna przerwa od jakichkolwiek takich szlaków turystycznych. Fajnie było troszeczkę wypocząć tutaj, bo naprawdę miejscowość na to pozwala. Również spróbowałem pierwszy raz w życiu pałasza czarnego podawanego z bananami. Ciekawe danie, dziwne połączenie smaków, ale na końcu w sumie się najadłem i było dla mnie smaczne, więc to najważniejsze. Na pewno polecam każdemu próbować takiej lokalnej kuchni, no bo jest ona czymś, czego nie dostaniemy u siebie w naszym kraju. Pora na trasę przez góry, chociaż mamy godzinę 17:20, zatem jeszcze spokojnie do zachodu słońca pozostało nam około 4 godzin, więc się wyrobimy na pewno po nocy, nie będziemy zjeżdżali z tych gór i jedziemy na naszą pierwszą lewadę na tym wyjeździe. Będzie to lewada do Balcoes, a więc takiej platformy widokowej, która da nam przepiękne widoki w kierunku gór i mam nadzieję, że nie będą one zachmurzone około zmierzchu i że spokojnie będę mógł porobić fajne nagrania i przede wszystkim ładne fotki. Zatem za jakieś pół godziny widzimy się z powrotem. Na chwilę zatrzymałem się na takiej małej zatoczce, na takim sporym zakręcie, no ale na szczęście jest tutaj sporo miejsca, żeby bezpiecznie postawić auto. No i widoki są niesamowite. Wszędzie zielone lasy, laurowe, no robią wrażenie. Mówię to po raz kolejny, ale czuję się tutaj jak w jakiejś strefie równikowej, jak w jakimś Wietnamie. Po prostu no niewiarygodny krajobraz, jak na, można powiedzieć, region przynależny do Europy. No jest tu całkowicie inaczej. Godzina 18, no i jestem w Ribeirão Frio, czyli wcześniej dobrze wypowiedziałem tę nazwę tego małego miasteczka górskiego. No myślę, że już jesteśmy ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Jest tutaj zdecydowanie chłodniej, ale nie wieje, więc mega plus. A samo Ribeirão Frio oznacza mroźną, zimną rzekę. Będzie to na naszym wyjeździe taka typowa pierwsza lewada, czyli ścieżka prowadząca wzdłuż takiego kanału odprowadzającego wodę z północnej części wyspy do południowej. Tak się to najczęściej odbywa. Czasami lewady też prowadzą te wody tylko po północnej części wyspy, no ale rzadziej. Wielu turystów i wiele przewodników, również i ścieżkę przez Półwysep Świętego Wawrzyńca, na którym dzisiaj byłem rano, również nazywa lewadą. Lecz to taką typową lewadą to nie jest. Po prostu jest tylko szlakiem turystycznym, ponieważ nie ma tam żadnego doprowadzania wody. Złapała mnie lekka zadyszka, więc muszę zrobić chwilę przerwy. Strome były te schody początkowe prowadzące do lewady. Samych lewad na wyspie jest mnóstwo. Są one oznaczone swoimi numerami, zatem ta lewada, do której idziemy, ma numer 11 i żadna inna już tak nie jest oznaczona. No i bardzo fajnie, że wraz z biegiem lat, jak już te lewady lub ścieżki konserwujące nie były tak potrzebne, no to zamienili je w ścieżki edukacyjne, w szlaki turystyczne i tak oto możemy podziwiać wyspę od jej wnętrza, z poziomu lasu, z poziomu zboczy. Coś wspaniałego. Ribeirão Frio już w dole, a tam postawiliśmy auto. Widać, że tutaj woda płynie właśnie z kierunku północnego na południe, zatem przewodnikowa lewada. Tak działa prawdopodobnie 90% tych wszystkich lewad. Czasami jest tak, że woda właśnie jest doprowadzana z północy, bardziej na północny wschód. W zachodniej części wyspy znajduje się ten płaskowyż, który jest bogaty w zasoby wody pitnej. I właśnie ta część południowo-wschodnia jest taka niedoszacowana pod tym względem.
Ależ tutaj panuje cisza i spokój. Nie tylko wśród natury, ale również i wśród turystów. Naprawdę jestem chyba tym jedynym gadającym, a tak pozostali raczej sobie idą zamyśleni, odpoczywają, podziwiają widoki. Ja również też to robię, ale i przy okazji nagrywam. No i dotarłem do platformy widokowej, która została postawiona na końcu lewady numer 11 do Balco S. No i w zasadzie nie ma tu żadnych widoków. Wszędzie dookoła są chmury, całkowite mleko. Tym razem nie miałem szczęścia. Troszeczkę w tych opowieściach moich znajomych była mała dawka prawdy, że ta pogoda jednak jest mega kapryśna i nie wiadomo kiedy odebrała te widoki. No ale cóż, będzie powód, aby tu wrócić jeszcze kiedyś w przyszłości. No i pierwszy raz od kiedy jestem na Maderze, a w zasadzie jest to dopiero drugi dzień, ogarnął mnie lekki smutek, że nie zobaczę tych przepięknych widoków z tego punktu, który tutaj znajduje się obok mnie. No szkoda, te doliny wszystkie na zdjęciu wyglądają przepięknie, praktycznie kończą się gdzieś parę kilometrów dalej. W dole płynie dość bystro wielki potok. Jest tutaj też całkiem chłodno, ale w sumie i wilgotno. To też ciekawe zjawisko. Ludzi już mało, mamy prawie godzinę 19. Posiedzę sobie jeszcze z 5 minut i będę się kierował z powrotem do tej wioski Ribeiro Frio. A przede mną znajduje się właśnie platforma widokowa, po której można sobie bez problemu spacerować. Aby nie chmury, to zapewne byłby z niej przepiękny widok na tą całą dolinę. W dnie na pewno płynie potok, bo go słychać i to dosyć chyba jakiś spory. Nic nie zrobimy, chmur nie przegonimy. Sama trasa przez tą lewadę jest bardzo prosta. Praktycznie szlak jest równy. Może jest jakieś minimalne nachylenie, zrobione właśnie tylko po to, aby w tym kanale, który znajduje się obok mnie, po prostu płynęła woda. Według map turystycznych ma on zająć turyście około 1 godziny, a jego długość wynosi 3 km. Oczywiście w dwie strony, bo w jedną to daje nam 1,5 km. Wydaje mi się, że mogliśmy nie zaczynać tej trasy z tego punktu startowego, odkąd jest liczony ten dystans, ponieważ tak według moich obliczeń i mojej aplikacji, którą mam w zegarku, ten dystans wyniósł około 1 km, a zatem jeszcze krócej jest niż podają. Miejscowość Ribeiro Frio praktycznie opustoszała. Mamy godzinę 19:30. No i my również musimy kończyć naszą przygodę dzisiejszą oczywiście z Maderą. Na koniec dodam jeszcze taką ciekawostkę na temat tej miejscowości, że słynie ona z wielu punktów gastronomicznych, gdzie klienci, turyści mogą zakupić na przeróżny sposób przyprawionego, przygotowanego pstrąga. I tak minął nam pierwszy dzień naszego wyjazdu. Był on pełną kwintesencją tego, co mówi się o Maderze. To prawda, pogoda jest tutaj kapryśna. Ciężko stwierdzić, co spotka nas za godzinę, czy to będzie słońce, chmury. Dzisiaj mieliśmy niemal wszystkie warunki atmosferyczne, które występują w tym miejscu. Dało to nam pewnego rodzaju wskazówkę, że codziennie trzeba zabierać ze sobą cały wachlarz ubrań, od tych grubszych po cieńsze. Dzięki wielkie za wspólne oglądanie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnej części. Cześć!